No, aż duma rozpiera, powiem wam szczerze. No i co, R8 właśnie na lawetę zostało zapakowane. Obiera ono kierunek Śląsk. Na Śląsku będzie auto przepakowywane i wraz z innymi pojazdami jadącymi na naszego tripa jedzie już w kierunku Włoch. Także myślę, że my się widzimy już na lotnisku. Siema, słuchajcie, lekka pomyłka z mojej strony, bo przecież zanim dotrzemy na lotnisko, musimy do niego dojechać, a że wylatujemy z Krakowa, czeka nas zacna podróż z Poznania, to jest jakieś 450 km. Wyjeżdżamy dzień wcześniej, będziemy nocować pod lotniskiem, pod Balicami i następnego dnia rano po śniadanku idziemy na samolot i stamtąd już lądujemy obok Wenecji, Treviso dokładnie lotnisko. Tam, z tego co widziałem na mapie, po GPS-ie Lora już praktycznie jest, także auta tą nockę spędzą na parkingu strzeżonym. No i co? Widzimy się już pewnie albo wieczorem, albo jutro rano na lotnisku. Dojechaliśmy do hotelu, a w zasadzie motelu przy A4 w Krakowie, przy lotnisku. I jesteśmy już totalnie padnięci, tak, że widzimy się pewnie jutro rano. A ja tylko przy okazji chciałem wam pokazać, bo jeszcze tego pewnie nie widzieliście na kanale, ale ci, co śledzą mnie na Instagramie, to już widzieli, że autko czarne jest w nowym kolorze. I nie, to nie jest kolor niebieski, tylko turkusowy, ale pewnie zobaczycie to dopiero w świetle takim trochę dziennym już jutro rano. Także widzimy się o poranku. Cześć, witam was następnego dnia. Tak jak obiecałem, o poranku pokażę wam ten kolor, także uwaga, tak się właśnie prezentuje. Tylko że problem polega na tym, że auto jest całe dosłownie uwalone od trasy, bo wczoraj oczywiście jechaliśmy w deszczu, tak jak widzicie. No i jedna rzecz, bo pomimo nałożenia ceramiki na felgi, zobaczcie jak strasznie pylą klocki w tym samochodzie. To jest po prostu coś niemożliwego. Felga była srebrna, kiedy odebrałem ten samochód. Także muszę pomyśleć nad jakimś nowym zestawem przy okazji wymiany. Kolor to jest kolorowy PPF w ogóle, swoją drogą. To jest okleina, która miała za zadanie odwzorować jak najbardziej kolor z palety Audi Exclusive, czyli Turkus Mica Blue, chyba, coś takiego. To jest kolor, który bardzo, bardzo rzadko występował na jakimkolwiek Audi, a mi się ogromnie on podobał. Dlatego w tej chwili widzicie ten samochód nie w takiej smutasznej, czarnej wersji, tylko turkusowej. Jest i ona, nasza gwiazdeczka. Wszyscy praktycznie, że wysiedli z samolotu, a ona jako jedna z ostatnich. Tak się wysiada ze stylem. Mamy samochody właśnie przed sobą, także żeby nie było, że przedłużamy, po kolei opowiem o każdym z nich. Ciach! GT4 RS, czyli auto, którym jeszcze do niedawna ja samemu jeździłem po przełęczach. Zobaczcie, ten egzemplarz różni się tym, że ma żółte zaciski, a to oznacza ceramiczne tarcze hamulcowe. Ja miałem, przypominam, stalowe. A tutaj na dole mamy autko, no, które cały czas na mojej bucket liście jest, czyli Nissan GT-R R35. Z tego co widzę, chyba po felgach wersja po tym bynajmniej pierwszym lifcie, czyli po 2010 roku, z poprawionym silnikiem i skrzynią. Tutaj oczywiście nasza R8 R8 Performance RWD. Huracan Performante, no, jeden z najlepszych hurakanów tak naprawdę, który wychodził na rynek. Obok zwykły Huracan LP610. U góry GT3 992 organizatora wyjazdu, czyli Tomka. M4 Competition w Cabrio, w X-Drive. I tutaj oczywiście Corvetta C8. Bardzo, bardzo ciekawy samochód. Czyli pierwsza Corvetta z silnikiem umieszczonym centralnie. Jestem ciekawy, czy wydech jest przerobiony w tym samochodzie, czy nie,
ale no myślę, że będzie brzmiało dosyć godnie. Posłuchamy sobie, jak każdy z nich brzmi przy odpaleniu na zimno. Teraz Huracan Performante. Zobaczcie w ogóle na te karbony. Wow. Forged Carbon. Ale kolor jest w ogóle przegenialny. O, tym razem Nissan. Wow, ale wydechy widzimy są akrapa, także prawilnie będzie się dało. Znajomy z Poznania, który ostatnio był Huracanem Evo w Spiderze, tym czarnym, zaskoczył nas trochę, bo myśleliśmy też, że przyjedzie Huracanem, ale okazało się, że auto już jest sprzedane i w zamian poszło Turbo S w kabriolecie, ale jak widzę, no dosyć dobrze wyposażony, bo wiadomo, jako Turbo S ceramika, jest aktywny tempomat, jest też Night Vision Plus, ładne czarne wnętrze, no i oczywiście zestaw audio. Co to będzie? Burmester chyba. O, naprawdę fajna specka. O, całkiem sensownie. Dobra, no to teraz pora na RGPF-u w wydaniu mojego R8. Zobaczcie, R8 nawet bez liftu elegancko sobie zjeżdża, bez żadnego kłopotu. No dobra, i ostatnie auto, czyli GT4 RS. Ale to jest naprawdę sieka ten samochód na drogi. No jestem ciekawy, jak się będzie spisywać ten samochód versus R8. No i de facto pozostałe tak naprawdę. Zobaczcie, jakie skidersy mamy. I dojedzie do nas jeszcze, z tego co wiem, chyba jeden samochód, dwa. Będzie na pewno Huracan STO, on jedzie na kołach, wyobraźcie sobie. Będzie też Carrera S, czy też 4S w coupé. No i czeka nas jeszcze być może jedno auto, a to już w formie niespodzianki. Dobra, my tymczasem widzimy się za chwilkę już w trasie albo na menu. Taką małą przerwę. Zobaczcie, w jakiej przepięknej scenerii już w Alpach jesteśmy, włoskich. I no, pierwsze odczucia są takie. Lambo, mimo że chyba z pierwszych lat produkcji, z tego co widzę, ten LP610 naprawdę fajnie ładuje, dosyć donośnie działa, ale zdecydowanie królem póki co tuneli jest GTR na wydechach akrapa. Posłuchajcie sami. No, jest naprawdę przegnój ten samochód. Zobaczcie, 2007-2008 rok, data premiery. GTR się nadal prezentuje zajebiście. Mega agresor jeszcze na tych czarnych felgach, trochę przyciemnione reflektory. Jest dobrze. A to jest auto, które tak, no skromnym zdaniem w większości chyba wygrywa, jeśli chodzi o piękno. Zwróćcie uwagę, chciałem właśnie Wam pokazać, jak wygląda ten Forged Carbon, czyli kuty carbon. I ja pierdzielę. No coś przepięknego i zobaczcie te złote akcenty. W ogóle co jest ciekawe, właściciel tego auta przed chwilą mi powiedział, że powstało Huracanów Performante w tym konkretnym kolorze 4 na cały świat i dopłata tylko za sam lakier, ten tutaj zielony, za chwilkę Wam wyświetlę nazwę tutaj na dole, to było aż 60 000 euro. No R8 jeszcze się może sporo uczyć. No i system ALA, czyli coś tam Aerodynamico Lamborghini Attiva chyba, czyli aktywny system aerodynamiczny w Lambo. No, kot przeokrutny. Usiądźmy. Nie no, mistrzostwo świata, jeśli chodzi o poziom wykonania. Zwróćcie uwagę, w ogóle tutaj wszystkie te przyciski takie ładnie galwanizowane. Jeszcze wyświetlacz tutaj z przodu mamy. No i wajcha. No i oczywiście tak jak się każde Lambo odpala, czyli ten magiczny przycisk Top Gun. No miejsca jest tutaj na pewno dużo mniej. Z tyłu nawet też widzę, że te bagaże no, są dużo bardziej ściśnięte. Ale kurde, kto o to dba, kiedy jedziesz Huracanem Performante?
dojechaliśmy do pierwszego miejsca. Przepiękny hotel. Nazywa się Kolfuschergolf. Jest naprawdę super usytuowany w okolicy Korwary. I szczerze powiedziawszy, no widok, który tutaj mamy, wystarczy spojrzeć. Zobaczcie. A dźwięki mówią same za siebie. Swoją drogą dowiedziałem się, że GTR jeździ normalnie na etanolu i ma ponad 900 koni. Cześć moi mili, chciałem Was powitać już następnego dnia o poranku w tej oto przepięknej scenerii Dolomitów. Znajdujemy się nad miejscowością Korwara. Tak jak mówiłem wczoraj, już się nauczyłem nazwy. Kolfuscherhof, tak się nazywa nasz hotel. Przepięknie położony w samym sercu Dolomitów. A ja chciałem Was zabrać na mały tour garażu, bo tak jak wczoraj widzieliście, mamy tutaj GTS-y z Niemiec, ale oprócz tego, Tomek organizator w swoim GT3, tutaj E-Up z naszej ekipy, nie no, żartuję oczywiście, pan tutaj przed chwilą przyjechał podłączyć się, porobić też foty. Huracan. Wczoraj Wam powiedziałem złą informację, to nie jest LP610-4 z napędem na 4 koła, tylko patrząc po tym zderzaku od razu poznałem i po braku ceramiki, że to jest wersja tylnonapędowa, czyli taka sama jak nasz. Tutaj 580 koni, tutaj 570, więc osiągi praktycznie, że takie same. Turbo S w kabriolecie, czyli S-klasa, Nissan GTR, zalewany metanolem, ponad 900 koni, naprawdę robi przepotężną robotę. Carrera S, która dojechała też wczoraj na kołach ze Szczecina. GT4 RS, o którym Wam już wcześniej wspominałem, na wydechu MG Motorsport. Huracan, Evo, Spider, który dojechał do nas wczoraj, a tutaj po prostu przegenialne i szalone STO, które również dojechało z Polski na kołach. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w tym samochodzie. Ja nie wiem, czy będzie widać, kurczę, mamy trochę słabe światło w tym garażu, ale kubły, no to jest naprawdę najwyższy poziom twardości, ale podobnie jak w tym Performante, w którym siedzieliśmy wczoraj obok, tutaj jest wszystko bezkompromisowo, ale jeszcze podkręcone do poziomu numer 11, jak to mówią Anglicy. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy akurat w STO w porównaniu do Performante, które już było taką wersją, powiedzmy, bardziej hardkorową, a tutaj mamy wszystko karbonowe i zwróćcie uwagę, że tutaj normalnie można włożyć palucha, całą rękę można włożyć i widać normalnie kolektory dolotowe. Oczywiście złote, tak jak w Performante, bo te wszystkie wersje, które są bardziej hardkorowymi wersjami Huracana, zawsze miały właśnie pozłacane kolektory. A Wy powiedzcie mi, który kolor Wam się bardziej podoba? STO, taki jaskrawy zielony, pan Żabka, czy jednak trochę bardziej British Racing Green w wydaniu Performante? Tutaj z kolei Bobber, a obok Corvetta C8, również na wydechu MG Motorsport, bo tutaj jest sporo ekipy ze Śląska, także chłopaki mają po drodze w zasadzie do tego warsztatu, żeby sobie poprzerabiać wydechy. Słuchajcie, udało mi się wsiąść do Nissana GTR i no, wspomnienia wróciły z czasów, kiedy szukałem takiego samochodu samemu dla siebie, mniej więcej 5-6 lat temu. Kurde, powiem Wam, że ten kokpit tutaj jest wszystko jest tak odjechane, ale z jednej strony zwróćcie uwagę, ile to jest miejsca z tyłu w tym aucie. Faktem mamy trochę ciemno w tym garażu, tak jak mówiłem, ale no kurde, ten kokpit i zwróćcie uwagę, tutaj są wszystkie parametry, temperatura płynu chłodzącego, cieczy chłodzącej, oleju w skrzyni biegów. To w ogóle też jest ciekawa rzecz, bo w R8 też ostatnio znalazłem taki licznik, ale tutaj zdecydowanie ich więcej. No po prostu masakra. No i te przepiękne metalowe łopatki przymocowane do kolumny kierownicy, a nie tak w R8 plastikowe. No genialne auto masz, ci powiem. Tam jest od etanolu, nie? A, jak to w ogóle działa? To jest, teraz Ci pokazuję, ile procentowo w paliwie masz etanolu, nie? Okej, dobra. 28% jest etanolu, a reszta jest paliwa, nie? A można to jakoś regulować, tą mieszankę, że więcej czy mniej? Nie, to generalnie jak automatycznie lejesz, się nie? dzieje. Od tego wiesz, ile nalejesz. Ja mam tak, że jak mam, powiedzmy, pusty zbiornik, leję 20 litrów etanolu, 40 litrów paliwa i mam wtedy 35%, nie? I na ile wtedy mniej więcej starcza zbiornik przy takiej dynamicznej jeździe? Ile to jest 68 ja litrów? już tankuję, ja tu pół baku 80 km, nie?
Czyli 160 km na baku, ile? 68 litrów? No. Ja pierniczę. No to pali, nie? Ale No to grubo, gdzie jest grubo. Koni, nie? To wiesz. Stanęliśmy sobie, czekamy na część ekipy, bo część musi dotankować. U nas po 190, prawie 200 km mamy jeszcze 5 kresek z 8 zasięgu, czyli mniej więcej 2/3. Całkiem oszczędny jest ten samochód, 83 litry zbiornika robi swoje. Podejrzewam, że również tryb wyłączania cylindrów. Tak samo GT3. GT3 90-litrowy zbiornik powiększany i w tej chwili ma mniej więcej coś koło tego co ja, 380-360 km. Carrera S tak samo chyba powiększany zbiornik, sporo jeszcze paliwa, no ale tutaj zdecydowanie król spalania. Myślę, że dzisiaj na 120-130 km trasie raz będzie musiał co najmniej tankować. Turbo S, jako że jest oczywiście samochodem czteronapędowym, nie ma powiększonego zbiornika. To jest niestety minus tego, że Porsche tylko może ładować do tylonapędowych, tak jak Carrera S opcjonalnie, albo GT3, które tam mieliśmy. Zobaczcie, stare alejary, naprawdę super ten kolorek siedzi. Ja w ogóle uważam, że jak hurakany to muszą być jakiś jaskrawy kolor. A w ogóle ciekawe połączenie, bo mamy 3 hurakany z 3 różnych okresów. Przedliftowy jeszcze RWD, przedliftowy AWD i totalnie poliftowy, praktycznie, że ostatni wypust tego samochodu w wersji STO. O, chodźcie, zobaczcie w ogóle to wnętrze. Chciałem wam tutaj dograć kilka takich szczególików. Ja pierniczę. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj klatka była normalnie bezpieczeństwa w tym samochodzie, ale została zdemontowana, żeby jakkolwiek zrobić sobie miejsce na bagaże. I jest dokładnie tak jak w Verosie. No i okej, moi drodzy, znajdujemy się na pierwszej przełęczy dzisiejszego dnia, czyli Passo Falzarego. Na takich wyprawach chodzi też między innymi o to, żeby trochę poczuć feeling swojego samochodu, żeby nauczyć się nim trochę takiej dynamiczniejszej jazdy, ale z drugiej strony, żeby też nacieszyć się widokami. Więc z mojego doświadczenia wygląda to tak, że albo się podziwia widoki, albo się szybko jedzie. Ciężko jest połączyć te dwie rzeczy. Bo widoki, szczególnie w Dolomitach, uwierzcie mi, są naprawdę przepiękne. Jeśli jeszcze do tej pory nie było Was tutaj, to zdecydowanie polecam. Jeśli nie latem, to zimą. Szczególnie, że zimą ten rejon jest niesamowicie dobrze skomunikowany pomiędzy sobą. Wszystkie ośrodki narciarskie tak naprawdę można przejechać na nartach. Wel nazwa Sella Ronda, w związku z tym możecie ją zrobić całkowicie albo samochodem tak jak my teraz, albo na nartach w czasie zimowym. I co jest ciekawe, Sella Ronda jako jeden z niewielu fragmentów alpejskich można także pokonywać samochodem zimą. Dokładnie tak. Przez to, że tutaj się znajdują ośrodki narciarskie, to dojazd do nich musi być przez cały rok. A to oznacza, że nawet powyżej 2000 metrów możecie dojechać zimą. Coś, czego nie spotkacie zupełnie w Szwajcarii. Passo di Falzarego. Ależ te Dolomity są po prostu przepiękne, musicie przyznać. Ale jeszcze piękniejsze są oczywiście nasze autka. No, aż duma rozpiera, powiem wam szczerze. Jak za każdym razem, kiedy jadę na takie przełęcze i nie widzę za dużo takich grup, jeśli już, to kiedyś właśnie minąłem taką grupę z Polski, być może to była właśnie ta grupa od Tomka, właśnie tamtego tutaj łysolka, robiącego nam zdjęcia. Pozdro dla Tomka z Drive Clubu. Polecam serdecznie w ogóle swoją drogą jego wyjazdy, bo są super, świetnie zorganizowane. Macie wystarczająco dużo czasu na to, żeby się najeździć, ale także, żeby odpocząć i się pobawić. Także ze swojej strony daję okejkę. Zajebiście to wygląda. A jak to się prowadzi? Bardzo dobrze. Tak? Wejdźmy sobie do środka, zobaczmy. What? Co tutaj się dzieje w środku? To jest zupełnie w ogóle inny wymiar tego, co my mamy w Europie, ale zobaczcie, głośniki Bose, nie Bose, nie czytamy Bose, tylko Bose, bo to jest amerykańska firma. W amerykańskim aucie tutaj jak najbardziej pasuje. Ale co jest ciekawe, zwróćcie uwagę,
Coś, czego europejscy producenci nie potrafią zrobić, czyli wentylowane fotele w alkantarze. Tutaj guzikologia, czyli coś, co duzi chłopcy lubią najbardziej, duży tablet. No i targa, bo każda korwetta jest z domysłu targą. Bardzo fajne autko. Bardzo, bardzo, bardzo fajne autko. Passo Giao. Ale przepiękne warunki nam się trafiły. Jest zajebiście. A zwróćcie uwagę, kto nadciąga. R8-eczki. Jedna stara, jedna nowa. Wersja GT, wow! Ależ to. Chcę, żebyście trochę posłuchali tego GTR-a w tunelu. Słuchajcie, witam Was w drodze na Passo Pordoi. Jesteśmy już po obiedzie i znalazłem się wśród czołówki prowadzącej. Część z nas pojechała sobie do hotelu wychillować, ale część, która nie potrafi odpuścić, pojechała właśnie na Passo Pordoi. Słuchajcie, całkiem rozłączyłem teraz kontrolę trakcji, żeby zobaczyć, jak R8 spisuje się bez wszystkich elektronicznych kagańców. No i wrażenie jest takie, że auto jest, bywa nieprzewidywalne. Ale pięknie R8 skleiło teraz. A to jednak na jedynce trzeba. Większość z tych zakrętów robić. Tutaj ten rozkład mas, on jest idealny, ale kiedy chcecie pojechać poślizgiem, jest to dużo mniej przewidywalne niż w waszych standardowych BM-kach, czyli autach z silnikiem umieszczonym z przodu, a nie centralnie. Centralnie umieszczony silnik wymusza bardzo nieprzewidywalne zachowanie i nawet Porsche 911, który ma silnik z tyłu za tylną osią, no to zachowuje się zdecydowanie lepiej aniżeli właśnie R8 Huracan, czy nawet 718, bo nie zapominałem, że to auto również ma silnik umieszczony centralnie. Super jest ta droga. Kolejna przełęcz w trakcie zaliczania, czyli Passo Pordoi, ależ tutaj mieliśmy ubaw, coś niesamowitego. A zobaczcie, mimo że samochody już są tyle lat na rynku, to wciąż robią tak przeogromną robotę. Każdy sobie chce z nimi robić zdjęcie. Nawet motocykliści, którzy też często przyjeżdżają niezłymi egzotykami. Jakieś widziałem Ducati, nawet Panigale się zdarzyło parę na naszej trasie. A pogoda nie jest taka, bym powiedział, super ciepła na takiego ścigacza. Bardzo dużo jest turystyków, tak jak widzicie, ale ścigaczy nie. Póki co, podsumowanie. R8 świetnie się spisuje na zakrętach, ale tak jak powiedziałem, trzeba być zdecydowanie, nie można się zawahać, bo inaczej auto Was mocno ukarci. Jak wąż, po prostu takiego picza dostaniecie tyłem i możecie wylądować na barierkach. GT4 RS świetnie, tak jak widzę przede mną, radzi sobie bokami.
Hello, witam Was dnia trzeciego. Jak widzicie, pogodę dzisiaj mamy przepiękną. W ogóle było śmiesznie, obudziłem się, bo tutaj chyba jakiś klub Subaru jechał na drodze obok naszego hotelu. Dlatego słychać było takie tylko stu. A ja, no co, idę na śniadanie, ogarniam się, pakujemy się i lecimy. Bo dzisiaj przed nami dalsza część, jedziemy w kierunku generalnie Bolzano, ale mamy jeszcze kilka punktów na trasie, także widzimy się niebawem. Kurczę, ta sceneria jest tak piękna, że zrobię Wam jeszcze kilka przebitek z naszego hotelu, bo jest naprawdę godny uwagi. I ten jelonek na tle Dolomitów. No przyznam, że dawno nie byłem w tak przemiłym hotelu. Tutaj w ogóle swoją drogą na szczycie, na dachu tego hotelu znajduje się cała strefa saun, więc macie kilka saun, jacuzzi, basen podgrzewany. Oprócz tego przepiękne miejsca, żeby się zrelaksować z widokiem w ciszy, ale cisza to jest coś, czego ten konkretny samochód nie potrafi. Chłopaki wczoraj zarobili mandat na powrocie z Passo Pordoi. O, dobra. I teraz się już będę przekrzykiwać do końca dnia. Słuchajcie, mandat był na Passo Pordoi. W sumie nie wiadomo za co, za głośny wydech. Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale kara była mała, dlatego z uśmiechem wszyscy zapłacili, pojechali dalej. Dobra, wsiadamy. Bo ekipa już wyjeżdża z garażu. Mam czwórkę już z rozłożonym dachem, czy złożonym, w sumie nie wiem nigdy jak to się mówi. Jak się mówi, jak masz zdjęty dach? Rozłożony czy złożony? I don't know. Ja pierdolę, nic nie słyszę. Gwoździe w mózgu. Przejęliśmy kolejną stację benzynową i oczywiście jak to we Włoszech, jedyna stacja, na której być może mogło być Super Plus, tak? Czyli paliwko 100-oktanowe, RON 100, ale co? Zalepione i oczywiście nie ma, więc tankujemy zwykłą 95, jako że Audi dopuszcza takie paliwo, zwróćcie uwagę, minimum 95, ale optymalnie 100. I ważne, w R8 akurat ze względu na tutaj wlew paliwa nie można tankować z kanistra, więc trzeba wysokociśnieniową pompą, taką jak tutaj. No cóż, a ja, to jest zablokowane faktycznie. Dobra, no to lecimy z 95 i zobaczymy ile będzie. No, moim zdaniem tak z 70 litrów chyba wejdzie nam plus minus. No i dobra, niecałe 70 litrów weszło, 66, a to oznacza, że mieliśmy jeszcze tak na szybko 16,5, 17 niecałe litrów w zbiorniku. Kuźwa, ale to jest oszczędny samochód, ja pierdzielę. Chłopaki już w Huracanach musieli dawno tankować minimum raz. Huracan też tylno napędowy raz musiał. Performante też już tankuje drugi raz, a ja dopiero pierwszy. Ciekawe, z czego to wynika. Napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, dlaczego Audi pali mniej, mimo że ma ten sam silnik i skrzynię. Spory wybór, tutaj mamy pizz, tak jak widzicie, ale wszystkim najbardziej w oko wpadła pizza na sam końcu. Jesteśmy po obiadku, bardzo dobra pizza. Viagry akurat nie spróbowałem, ale spróbowałem Diavoli i była zacna. A tutaj zobaczcie, jaki przepiękny widok. A my skakujemy do naszej niebieskiej strzały, czyli Huracana dla biedaków. Zmęczony, bo zmęczony, ale dojechałem. No i
Proszę bardzo, jaki widok za mną się rozpościera. Joseph Mountain Resort, tak się nazywa nasz hotel. I on dosłownie, jak sobie przybliżę, znajduje się po prostu na końcu samej drogi. Tutaj już nie ma drogi dalej. To jest po prostu kurort narciarski. A tam w tle, zwróćcie uwagę, jak pięknie się rozpościerają szczyty. Przepiękna sceneria. Pora zażyć trochę relaksu. Di metro passata sotto cono di pelliccia sulla tua persona e quando io senza capire ho detto sì ha detto è W drodze na Stelvio od strony północnej będziemy podjeżdżać. Zatrzymaliśmy się na chwilkę tutaj przy strumieniu, bo stwierdziliśmy, że złapiemy się i wjedziemy wszyscy razem na przełęcz. A zobaczcie, tutaj po lewej stronie mamy muzeum. Pan sobie zrobił muzeum z kości i czaszek. Zobaczcie, jaka kolejka się zrobiła dzieciaków. Wszystkich wpuszczam do środka, bo o to chodzi właśnie w motoryzacji, żeby się dzielić tą pasją, a nie żeby ona wszystkich dzieliła. Jedna ekipa już niestety musi nas opuścić. Do Poznania leci. Trzymajcie się, moi mili. Szerokiej drogi, a my co? Spróbujemy zrobić jakieś fotki, chociaż no, Stelvio zaskoczyło nas, tak jak za każdym razem zaskakuje, ale podobno jutro ma być deszcz, więc już lepsza mgła, aniżeli opady. Moi drodzy, witam Was z kolejnego hotelu. Tym razem jesteśmy w Bormio, tak jak widać na załączonym obrazku. Hotel ten no, ma zdecydowanie dosyć długie tradycje. Podobno wybudowany 600 lat temu. Hotel Kuci Terme w Bormio, w zasadzie obok Bormio. Jest hotelem, który posiada przeogromną, tutaj widzicie ją dosłownie w jakiejś części, bo reszta jest w tamtym miejscu za hotelem, jak również parking podziemny. Wczoraj Wam tego nie pokazywałem, bo pojechaliśmy sobie do Livigno pospacerować, ale dzisiaj myślę, że jeszcze raz się wybierzemy na Stelvio, póki pogoda jest jeszcze w miarę ok, bo tak jak widać już trochę zachodzi nam chmur, także ja nie przeciągam, lecę na śniadanie i lecimy w stronę przełęczy ponownie. W ogóle chciałem pokazać Wam garaż, bo też jakaś niemiecka grupa tutaj przyjechała, ewidentnie z Monachium, same tablice M8 Cabrio, 911, GTS, M4 na jakichś takich dziwnych kołach zimowych, M8 Cabrio ponownie, 911 i tam jeszcze GTS Cabrio, no a tutaj nasze sprzęty. Swoją drogą to jest ciekawe, że tyle części wspólnych mają te samochody, a tak odmienne charaktery. Ja lecę do swojego i lecę dalej w kierunku Umbrail i Stelvio. A na film z porannego wjazdu na przełęcz Stelvio zaproszę Was po kliknięciu w prawy górny róg. Postanowiłem po prostu potraktować osobno ten materiał, bo przełęcz tego dnia była na tyle pusta i na tyle wyborna, że chciałem z tego zrobić osobny odcinek. A teraz przenosimy się szybko do Szwajcarii. Teraz powoli będziemy się wspinać na jedną z moich ulubionych przełęczy w zasadzie. To jest nic innego jak droga krajowa, Offenpass, ale jak w sumie sama nazwa sugeruje, jest bardzo otwarta, Offen. Bardzo dużo na niej widać, można się
śmiało, spokojnie na niej rozpędzić, bez większych obaw. I droga ta przede wszystkim nie jest uwita takimi zakrętami, które wiecie, czasami potrafią po prostu zepsuć fajny rytm jazdy. Z drugiej strony, jako że jest to krajówka, no musimy się niestety liczyć z tym, że czasami ruch bywa dosyć spory. Niemniej, jako że droga jest otwarta, to o czym wspomniałem wcześniej, wyprzedzanie na niej nie jest naprawdę niczym trudnym. Drogą tą wielu z Was być może jechało kiedyś do Livigno na narty, bo jest to jedna z głównych dróg dojazdowych do tego słynnego tunelu wahadłowego prowadzącego do miejscowości Livigno we Włoszech. Samo Livigno zresztą jest strefą wolnocłową, co wczoraj skrupulatnie z kilkoma kolegami wykorzystaliśmy. Witajcie moi drodzy, jest godzina mniej więcej 5:30. Ja się chciałem z Wami już serdecznie pożegnać w tym odcinku. Podziękować za to, że oglądaliście do samego końca. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę. No i co, widzimy się w następnej wyprawie, a tymczasem my lecimy na lotnisko przed wszystkimi, a zostawiam Was z tym oto pięknym widokiem. Ciao!